Witam Was serdecznie w True Game World, świecie prawdziwej gry. Nazywam się Mateusz Jotkowski. W tym i w kolejnych odcinkach pokażę Wam proces budowy gry, w której środowisko gry naprawdę istnieje. Pierwszym typem gier, jaki zamierzam zrobić, są wyścigi samochodowe i dzisiaj zajmiemy się właśnie budową samochodu na potrzeby tych wyścigów samochodowych. Zajmiemy się konkretnie sterowaniem samochodem wyścigowym z komputera. Moim dzisiejszym celem jest wykonanie auta, którym będę mógł sterować za pomocą klawiatury komputera. Zakładam, że tego typu aut będzie więcej na torze, więc chciałbym, aby działało ono w sieci Wi-Fi. Do wykonania tego auta będą mi potrzebne samochód sterowany zdalnie, samochód RC. Jest to auto z napędem na 4 koła. Jest to auto w stylu buggy. Auto rozpędza się do prędkości 50 km na godzinę. Jest sterowane za pomocą radia o częstotliwości 2,4 GHz. Jednak to radio nie będzie mi potrzebne. Ja wykorzystam do budowy tylko baterię i silnik. Serwomechanizm układu kierowniczego zostanie wywalony, założę swoje serwo i ten cały tutaj moduł odbiorczy wraz z układem napędu silnika i sterowanie serwomechanizmem również usunę i zastąpię go moim układem, mózgiem pojazdu, a zarazem jego głównym interfejsem wymiany danych z komputerami gracza będzie ta oto mała płytka o wymiarach 35×25 mm Intel Edison. Jednak nie dajcie się zwieść pozorom. Ten komputerek posiada dwurdzeniowy procesor Intel Atom 500 MHz, 1 GB pamięci DDR3, 4 GB pamięci flash, moduł komunikacji Wi-Fi w standardzie ABGN, Bluetooth 4.0, system operacyjny Linux Yocto oraz 70-pinowe wyjście rozszerzeń. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać tutaj na kamerze, ale pod tutaj tą częścią, pod tą blaszaną, gdzie jest napis Made in China, jest właśnie to wyjście rozszerzeń 70-pinowe i to będzie nasze wyjście na świat. Na chwilę obecną do Intel Edison zamierzam podłączyć dedykowaną płytkę wyjścia rozszerzeń Breakout Board, również od Intela. Tutaj widzimy złącze 70-pinowe, 2 wyjścia USB. No i ja już tutaj przed nagraniem tego materiału dolutowałem takie gniazda, do których będę docelowo wpinał przewody. I z tych gniazd będę wychodził na płytkę stykową i do płytki stykowej powpinam elektronikę. Jest to niewielka płytka stykowa, bodajże 80 otworów, nie jestem dokładnie pewny. Do płytki stykowej będę wpinał elektronikę. Co tutaj mamy? Ten mały scalaczek to jest tak zwany level shifter. Użyję go do tego, aby zwiększyć poziom napięcia z Intel Edison, ponieważ napięcie wyjściowe na Intelu to jest 3,3 V, a ja chcę sterować niektóre z urządzeń napięciem 5 V. Co mamy dalej? Dalej mamy tak zwany H-bridge. Jest to mostek H,
Do czego służy taki mostek H? Mostek H służy do sterowania silnikami. Otóż regulujemy nim kierunek obrotów do przodu, do tyłu oraz sterujemy nim za jego pomocą prędkością obrotową. A sterujemy za pomocą takiego sygnału o stałej amplitudzie, ale o różnej częstotliwości. Jest to sygnał PWM, Pulse Width Modulation. Do tego układu za chwilkę wlutuję tutaj te wyprowadzenia i tutaj te konektorki i będzie on docelowo zasilał silnik, który jest już na naszym podwoziu auta. Kolejną rzeczą, która będzie nam potrzebna do budowy, jest serwonapęd. Tak jak mówiłem, zastąpimy ten oryginalny serwonapęd nowym serwonapędem. Zamówiłem serwonapęd o identycznych gabarytach. Wymieniam go, ponieważ ten serwonapęd, który został pierwotnie zastosowany, ma trochę inną logikę sterowania. Kolejną rzeczą, którą będziemy potrzebować do budowy, jest bateria. Jest to bateria o pojemności 700 mAh, napięciu 7,4 V. Jest to napięcie, którym mogę zasilać Intel Edisona. Dlaczego kolejna bateria, skoro mam już jedną baterię na samochodzie? Otóż już Wam odpowiadam. W związku z tym, że mamy w samochodzie taki duży silnik, mogą być dość duże spadki napięć podczas przyspieszania autem. Tak, głównie podczas przyspieszania. Dlatego masy baterii zostaną połączone, zmostkowane, a przewody z potencjałem dodatnim będą osobno funkcjonowały i ta bateria posłuży nam do zasilenia tylko samego Intela. Co jeszcze? Mam jeszcze kilka opasek, które na pewno się przydadzą do montowania całej elektroniki na samochodzie. Także jak widzicie, mamy kilka rzeczy. Zaczniemy od tego, że wymontuję elektronikę z samochodu i zaczniemy łączyć instalację docelową na aucie. Tutaj mam kontroler od samochodu. Spójrzcie. Układ kierowniczy działa za pomocą radia. Napęd również działa za pomocą radia. Tą elektronikę demontujemy, zakładamy naszą elektronikę. Elektronikę sterującą zamontowałem już na samochodzie. Zamontowałem również serwonapęd. Zostało mi tylko wolne miejsce, w którym umieszczę baterię. Wykorzystam starą baterię i wykorzystam nową baterię. Starą do zasilania silnika, nową do zasilania układu sterowania. Baterię ułożę piętrowo. Najpierw pierwsza oryginalna bateria. Bateria posiada dwa przewody. Jeden przewód od ładowania, a jeden przewód od wyjścia zasilania. Położę drugą baterię. W ten sposób mam już zamocowane wszystkie elementy na samochodzie. Wtyczki i gniazda, które wystają, to wtyczki od zasilania układu sterowania, wtyczka zasilania silnika, to jest ta wtyczka, no i wtyczki od baterii. Teraz spróbuję uruchomić układ sterowania. Jest to pierwsze uruchomienie układu sterowania po podłączeniu. Sprawdzałem zasilanie, wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Jednak zawsze jest lekka nerwówka, jak się uruchamia pierwszy raz zasilanie w połączonym układzie. O, słyszałem już, że serwo ustawiło się w pozycji zerowej. Diody na Intel Edisonie zapaliły się. Na razie nie czuć, żeby coś dymiło. O, widzimy tutaj diody sygnalizujące pracę Intel Edison. Serwo stoi już sztywno w miejscu, ponieważ ta bateria od zasilania układu sterowania zasila też serwo, nie powiedziałem tego wcześniej.
Teraz zajmę się wgraniem programu na pokład Intel Edisona. Program, którego użyję, działa na bazie Node.js. Node.js jest to platforma, na której uruchamia się przede wszystkim aplikacje sieciowe, aplikacje, które umożliwiają sterowanie w czasie rzeczywistym różnego rodzaju właśnie takimi płytami jak Intel Edison, czy też inną elektroniką. Stanowi on bazę do robienia takich interfejsów pomiędzy użytkownikiem a maszyną. Co musiałem przygotować? Przygotowałem 2 programy. Przygotowałem po pierwsze stronę internetową, z poziomu której auto będzie sterowane. Przygotowałem jeszcze aplikację JavaScript. Jest to aplikacja, która łączy stronę z elektroniką Intela i w ten oto sposób możemy uzyskać sterowanie silnikiem lub sterowanie serwonapędem. Także tak to wygląda. Żeby wgrać program na Intela, muszę podpiąć go do złącza USB i wgrać pliki z programem na pamięć flash Intela. Program udało się pomyślnie wrzucić do pamięci sterownika. Teraz już mogę wypiąć przewód USB ze sterownika. Samochód i mój laptop działają w jednej sieci. W sieci tutaj, którą stworzyłem sobie w domu, sieci oczywiście bezprzewodowej Wi-Fi. Aplikację na Intelu odpaliłem już wcześniej, gdy miałem podłączony przewód USB. Sprawdźmy, czy sterowanie z klawiszy klawiatury działa. Lewo. OK. Dobrze. Także samo skręcanie mamy już załatwione. Podłączmy teraz sterownik silnika. Sterownik silnika mamy tutaj wyjście zasilania sterownika silnika i mamy jeszcze gdzieś tutaj drugi. O, i tutaj wyjście z baterii. Podepnę to teraz, połączę to teraz ze sobą. Słyszę już dźwięk wzbudzenia silnika. Sprawdźmy, czy wciskając strzałkę do tyłu, sprawdźmy, czy auto jedzie do tyłu. Jedzie. Do przodu. Nie, coś jest nie tak. Sprawdźmy. Powiem Wam, że płytka stykowa, którą kupiłem, nie zapewnia takiego pewnego, stabilnego obsadzenia przewodów. Udało mi się usunąć problem. Tak jak mówiłem, problem jest z płytką stykową, która ma naprawdę bardzo słabo trzymające, słabo ściskające blaszki, więc wywiałem nieco pin. No, pokażę Wam teraz, jak to działa. Wciskam strzałkę do przodu, auto jedzie do przodu, wciskam strzałkę do tyłu, auto jedzie do tyłu, wciskam strzałkę w prawo, koła skręcają w prawo, wciskam strzałkę w lewo, koła skręcają w lewo. Teraz zobaczmy, czy sterowanie działa dla jazdy i skrętu jednocześnie. Tak, mamy gotowe auto. Sterowanie autem jest już gotowe. Zróbmy mu teraz kilka testów.
tym odcinku udało się zbudować pierwszy model interakcji z autem. Możemy sterować autem za pomocą strzałek w klawiaturze komputera. Na dzisiaj to wszystko, co przygotowałem. Zachęcam Was gorąco do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.